Buenos dias, ladies and gentlemen. Jak pewnie zauważyliście, jestem w jakimś ciepłym miejscu. Tak, udało mi się trochę oszukać czas i przeznaczenie i wreszcie mój, chociaż fragment materiału jest aktualny. Jestem teraz w Wenezueli, w Caracas. Przyjechałem tu we wtorek i muszę przyznać, że dochodzę jeszcze do siebie. Jest tu bardzo gorąco, odzwyczaiłem się jak bardzo. Będę tutaj prawdopodobnie przez miesiąc i później stąd gdzieś wyjadę, jeszcze nie wiem dokąd. To jest Kisbel. Hola Kisbel. Idę odprowadzić w tym momencie Kisbel, dlatego że chcę jechać do Los Teques autobusem, który kosztuje... ¿Cuánto cuesta el autobus? 2 boliwary, nowe boliwary. Opowiem Wam w ogóle o walutach później. 2 nowe boliwary to tyle, a taksówka kosztuje tyle, 800 boliwarów, nowych boliwarów. Ok, w każdym razie jesteśmy w tym momencie w Caracas. Okay? I muszę schować kamerę, dlatego że zaraz będziemy szli, idziemy właściwie tą ulicą, gdzie mnie wtedy chcieli okraść. Ale zaraz ją wyciągnę i opowiem, o czym będzie ten odcinek. Okay? Ciao, pescadito. Pożegnałem się z Kisbel, wróciłem do domu drugą stroną ulicy, poszedłem coś zjeść do pobliskiego baru i nagrałem dla Was dalszą część materiału. Kurczę, no muszę Wam się przyznać, że trochę irytujące jest dla mnie teraz to, że nie mogę tu nagrywać tak jak w Europie. Teraz muszę iść w małą uliczkę, znowu w tą, w której nagrywałem wcześniej, żeby móc coś dla Was nagrać. Po prostu dlatego, że tam, w tamtym miejscu, gdzie jest dużo różnych ludzi i malandritos, czyli złodziejaszków też, głupie jest, jeżeli gringo chodzi i trzyma sobie kamerkę i sam siebie nagrywa. No jest to po prostu ryzykowne, bardzo rzucałbym się w oczy. Do meritum. Jest dzisiaj 9 października, ja jestem w tym momencie w Caracas, a odcinek, który zaraz obejrzycie, to jest wywiad z Romanem, który nagraliśmy na przełomie sierpnia i września, no właściwie 3 września dokładniej. Jak wiecie, Roman jest przewodnikiem po Naddniestrzu, pokazał nam Naddniestrze w fajny sposób. Roman zbiera na kamerę, namawiałem go zarówno ja, jak i wy w komentarzach, żeby nagrywał coś o Naddniestrzu, być może otworzy swojego vloga. Na pewno przyda mu się kamera, żeby mógł to nagrywać. Pomóżmy mu. W takim razie zapraszam Was do oglądania vloga z Naddniestrza. Przez najbliższe 2 tygodnie będą prawdopodobnie publikowane moje filmy z Wenezueli, ale z podróży, która odbyła się w czerwcu po Moroko i Meridzie, a później wracam do aktualnych nagrywek na bieżąco tego, co się teraz u mnie dzieje w Wenezueli. Cześć! Pochmurny dzień w Tiraspolu, a tutaj ze mną jest człowiek, największy fan Polski na świecie. No nie. Powinien założyć fanklub Polski, dlatego że nauczył się polskiego tylko z telewizji, właściwie z internetu, z YouTube'a. Roman, mój kolega z Naddniestrza. Powiedz coś po polsku. Dzień dobry. No to coś takiego zwykłego, nie wiem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ile masz lat? 21 lat. O kurczę, 24 już. Byłeś już w Polsce? 6 raz. Nie, czekaj. 5, tak. Podobało Ci się, czy tak średnio? Nie, bardzo podobało mi. To się różni od naszych krajów, bo ja tego nie oczekiwałem. Zawsze mi rodzice, nie wiem, tam babcia moja powiedziała mi, że no Polska to jest tak samo jak u nas, no może trochę wiesz, tam drogi, może lepiej. Tylko pietuchy tam są jeszcze. Tak, i że tam geje, że tam już wiesz, zachodni zdrajcy, bo są Sławiani, ale pod NATO. No a kiedy przyjechałem tam, to się różni bardzo. Zapytałem Romana, czy miał kiedyś jakąś historię nieprzyjemną z Polakami, czy na przykład ktoś się kiedyś do niego odezwał nieprzyjemnie, gdy mówił po rosyjsku, a ty mówisz, że nie miałeś takich akcji. No, bardzo dużo mówiłem po rosyjsku tam, bo z dziewczyną pojechałem. Zawsze mówiłem po rosyjsku, w pociągach zawsze mówiłem, nigdy nawet nie zwrócił uwagi do nas. Ja nawet czekałem na to, żeby ktoś tam może coś powiedział, bo zawsze mi ktoś mówi, że tam po rosyjsku, wiesz, bo nie lubią Rosjanów. No tak, bo Ukraińców. Bo u was też sporo osób czerpie takie informacje z telewizji, nie? Myślę, że telewizja pokazuje też Polskę tak, że tam nie lubią, jak ktoś po rosyjsku mówi i tak dalej. Tak. To ciekawe, bo w sumie sporo jest u nas Ukraińców i wiem, że różne są opinie, wielu Polaków na przykład denerwuje tam, no ale ty się nie spotkałeś z czymś takim, no to może zależy to na jakiego człowieka się No trafi. może tam denerwuje, ale gdzieś tam między nimi
Ale No, nigdy tak. to w twarz ci nie powie, no wiesz. Tutaj też nam nigdy nie powiedzieli nic złego, że jesteśmy Polakami. Nie, no było coś tam. Co było? Ale to mi się wydawało chyba, ja chyba źle usłyszałem. Nie, raczej, dobra. raczej jak się dowiedzą, a Polacy to spoko. Mówią, ale kiedy spotkają człowieka, to już, ale jesteś bratem, wiesz, No brat tak, tak to z reguły Słowianie. działa, tak to Ludzie z są reguły działa. ludźmi tam. Powiedz, jak się nauczyłeś polskiego? A po raz pierwszy przyjechałem do domu, już wróciłem się z Polski i mi się tak podobał ten brzmienie tego języka, że ja zacząłem słuchać radio, po prostu to był, pamiętam, że coś znalazłem tam, pierwsze co znalazłem to był Tok FM, później znalazłem podcasty, później znalazłem raperów, muzyki, no uczyłem teksty i tak się uczę. Ja jeszcze uczę się, bo jeszcze nie jest perfekcyjnie to. Powiedz mi, jak dla ciebie brzmi język, jak Polacy mówią po rosyjsku, jak to brzmi? No, kiedy Polacy mówią po rosyjsku, to raczej brzmi jak, bo macie akcent już tam na przedostatnie litery. No właśnie, Polacy tego najczęściej nie wiedzą, że u nas jest akcent na przedostatnią sylabę słowa. Tak. No i już po rosyjsku tak samo mówicie, że ta, no może trochę wiesz. Trochę robotycznie to brzmi, No nie? robotycznie, ale z emocjami, że nie brakuje emocji, bo w polskim języku nawet więcej tych emocji jest niż... Ja myślę, że w rosyjskim jest więcej, no ale może. Tak, no brzmi może to. Może ja tego już nie zwracam uwagi na to, bo jestem tutaj, tu mieszkam. Czy wiążesz swoją przyszłość z Naddniestrzem, czy będziesz chciał tutaj mieszkać, czy będziesz raczej mieszkał gdzieś indziej, jak myślisz? No gdzieś indziej, spróbuję może w Polsce, może pójdę tam studiować, bo mi się już wiesz, kiedy ja już jadę do Polski, to już wszystko rozumiem, to już inny poziom. To już mogę spróbować tam, ale tu mi się podoba teraz moja praca, którą mam. No tak, masz fajną pracę, dlatego że pracujesz z turystami, prawda? Spotykasz super ludzi z całego świata i Tak. to jest fajne. Masz dolary australijskie nawet od Australijczyków, nie? Tak, tutaj. Tu mam 50. To jest dobry napiwek dla mnie. Wow, Jest 50. dolary australijskie, ja pierwszy raz widziałem też w życiu. Ale widziałem takie plastikowe, bo Rumunia tak samo. No i jeszcze napiwek od kierowcy teraz mam, od Siemiona. 10 rubli z SSSR. Krasiwy. Na nich się Dziękuję. chyba czerwońce jakoś tak się na nim mówiło, krasny czy coś takiego, nie? Czerwoniec. No, Tak. dokładnie, No tak nie słyszałem. wiedziałem, że to jest czerwoniec, dlatego, że jest czerwony. Ja tak skojarzyłem, że właśnie jest czerwony. Tak, tak. No to właściwy kolor, prawda, dla Związku Radzieckiego. No u nas czerwoniec. U nas nie ma takiego po rosyjsku, że czerwony to nie jest, to krasny. No tak, krasny. Ale ciekawe. Polska, mimo tego, że widziałem tutaj parę plakatów wiszących, że praca w Polsce, to Polska nie jest popularnym kierunkiem w Naddniestrzu do wyjeżdżania, prawda? To już ludzie już wyjeżdżają gdzie jest praca po prostu, ale nie jest popularnym. Najpopularniejszy kierunek to jest Moskwa, ale tutaj po prostu busy, tutaj są reklamy busów. Nie mam reklamy pracy w Moskwie, bo wszyscy już wiedzą, gdzie będą jechali A, rozumiem. do Moskwy, bo już mają tam znajomych. A w Polsce, żeby A w wyjechać, no to Polsce- wolą mieć nagraną pracę, nie jadą Tak, to już w ciemno. inny język, to już wiza potrzebuje i wiza dla pracy. Powiedz mi, jak możesz, o społeczeństwie Naddniestrza. Czy to społeczeństwo jest bardziej konserwatywne, liberalne? No, raczej oczywiście, że konserwatywne, bo Chodzi mi o to, że widzę dużo pięknych dziewczyn, które chodzą tak, no kurczę, no śmiało, skąpo ubrane, prawda, i no, prezentują swoje wdzięki. ale już mają dziecko i musisz tego, wiesz, 20 lat już mają. No nie wszyscy oczywiście, No że tak, nie wszyscy, ale no model rodziny jest taki, że powiedzmy masz tam 20-25 lat 22, i... 23 już masz takie presję od rodziców, że no dlaczego, bo już jesteś stara. Mówiłeś mi, że wielu turystów tutaj przyjechało, ale praktycznie nie znasz takiego przypadku, żeby była na jedną noc, żeby sobie ktoś znalazł normalnie poznaną dziewczynę. No to raczej już do Odessy jechać, bo to jest większe miasto, a tutaj wszyscy dbają o swojej reputacji, bo małe miasto, czyli wszyscy drugi kojarzą, No tak. gdzieś tak. tam znają i po prostu nie chcą, żeby widzieli ich tam, że z turystami chodzą i wiesz. No tak. No nie, chcą, ale nie chcą złej reputacji. Tak. No jak widzisz te samochody, że bardzo ludzie martwią się o swoje reputacje, bo mają duże samochody, nawet nie mają dużo kasy do tego. No do tam tych Lexus samochodów. jedzie na przykład. A tutaj samochody są droższe niż u
was w Polsce. Znacznie drożej z tego co Znacznie kojarzę. drożej, Znacznie drożej. bo ludzie nawet zbierają kasę i po prostu nie jadą, A nie jedzą. nie jedzą. No ja żartuję, przesada oczywiście, że tak. Żeby Czyli jest kupić taki sobie show-off, ale u nas też to jest, u nas też lubimy się popisać no na innym samochodem. poziomie, to jest mniej niż u nas. A powiedz mi o Mołdawii i o Kiszyniowie, co sądzisz? Dla mnie osobiście Naddniestrze jest o wiele ciekawsze. My, gdy byliśmy tutaj pierwszy raz w Mołdawii, to się wynudziliśmy strasznie, przyjechaliśmy do Naddniestrza, jakoś nam się to spodobało. Mentalność tutaj ludzi jest inna niż w Kiszyniowie, prawda? Tak, no, Naddniestrzu. kiedy byłem dzieckiem, ja akurat mogę powiedzieć, że wyjechałem do Kiszyniowa i mi się bardzo to podobało, bo u nas na przykład nie mamy McDonald'sów żadnych w Naddniestrzu. I No tak. ten Kiszyniów dla mnie był kiedyś tam większym miastem, takim ciekawym, tam tyle ludzi, tyle się dzieje. A już kiedy zacząłem pracę z turystami, widzę, że Kiszyniów dla mnie pozostał takim, no można powiedzieć, 10 Tyraspoli razem. No są tam McDonald'sy, są tam wielu sklepów, na przykład u nas tylko Sheriff, supermarket. Są tam wiele rodzajów sklepów, tak? Wybór masz, ale Jakby tak. życie tam szybciej też się toczy, prawda? Więcej stresu jakby Zawsze tam jest. poznałem tam wielu ludzi teraz i zawsze przyjeżdżam tam, pracują codziennie, ale kiedy mówią, no idziemy na piwo popijemy, mówią, nie mam pieniędzy i pracują, dużo stresu tam jest, większe miasto, ale nikt nie ma pieniędzy zawsze. Nikt nie ma za dużo czasu wolnego. Tak. Natomiast w Tiraspolu właściwie wszędzie Więcej. tak na taksówkę czekasz 3 minuty, nigdy nie ma korków. Tak. Jak jest z paszportami w Naddniestrzu? Jaki ty masz paszport? Bo tu ludzie mają różne międzynarodowe paszporty. No prawda? mam 2 paszporty, mam naddniestrzański paszport, ale nigdy prydniestrowski paszport. Nigdy go nie używam teraz, bo on mi się tylko może przydać, żeby jak ID card. Bo to dowód u was tak samo, że ten naddniestrzański, ale ten naddniestrzański paszport wygląda spoko, taka książka z Sierp i Młot, tak? Sierp i młot, tak. Sierp i Młot. Taki ciekawy do turystów, ci teraz pokazuję tego paszporta. Tylko w jednym przypadku używam tego paszporta. A tak mam mołdawski zwykły paszport, pozwala mi wyjeżdżać do Unii Europejskiej 90 dni, ale turystycznie, bez wyzwolenia na pracę. Bez pozwolenia na pracę. Pozwolenia na pracę. I to jest lepszy paszport, na przykład moja babcia, która ogląda telewizję 24 godziny na dzień, ona mi mówi, żebym zrobił rosyjski, bo ona ma akurat rosyjski. Mi się tego nie chce, bo po prostu dlaczego mam mieć tego rosyjskiego paszporta, z którym mogę wyjechać tylko do Rosji, tak? Ale mogę zrobić sobie jeszcze rosyjskiego paszportu. Albo teoretycznie jeszcze sporo osób w Naddniestrzu robi ukraiński, prawda? Są 3 międzynarodowe paszporty. Ukraiński, ale nie mam wygody z tego, nie mam co robić. No tak, jeżeli chce się jeździć do Unii, no to mołdawski jest chyba najlepszy. Już mołdawski jest najlepszy. Zresztą... Najlepszy jest rumuński paszport. Już tu wielu ludzi też jego robią. Ale Tiraspol na przykład nigdy nie był, jak nie masz rodziny z Tiraspol, poza Tiraspolem, na przykład Bendery już mogą robić sobie rumuński paszport. Tiraspol nie, bo nigdy nie był częścią Rumunii, tej wielkiej Rumunii. Tak. I to już, ale to wiesz, to pieniądze wszystko tu załatwiają. No tak, ale... Tam cię znajdą, ktoś tam, są takie ofisy, tu sporo tych ofisów w Kiszyniowie. Które się tam zajmują. Wszystko ci załatwią. No tak, czyli krótko mówiąc, każdy w Naddniestrzu, oprócz tego, że ma swój paszport naddniestrzański, który pozwala mu, no bo na naddniestrzańskim paszporcie do Mołdawii możesz wjechać, prawda? Tak. Bo Mołdawianie nie sprawdzają, to tylko naddniestrzanie sprawdzają tego. Ale do Ukrainy już na nim nie wiedziesz. Nie. Czyli oprócz tego każdy ma jakiś międzynarodowy, znaczy zagraniczny paszport, bo można powiedzieć, a zdarza się czasami, że ludzie mają 2, prawda? Też się tak zdarza. Tak. 2, 3, nawet 3 mają. Wow. 4. To super. No tak, z naddniestrzańskim 4. No wszystko tutaj mamy własne, jak już mówiliśmy wcześniej, że o kartach, także jest Raduga, ta nie międzynarodowa karta, ale tak, tylko wewnętrzna karta, która tylko używana tutaj jest. Wiesz czego nie mamy, a muszę to stworzyć. Naddniestrzańską sieć
jako Facebook taki naddniestrzański. Ja tego zrobię. To się nie To uda. do zrobienia, nie? To się nie uda, kiedyś straciłem sporo kasy, bo w Serbii chciałem zrobić naszą klasę taką, ale Facebook już totalnie przejął rynek, w ogóle nie ma sensu. A u nas jeszcze VK używany, bardzo Tak, używany tak, jest, to to już- rosyjskojęzyczny To już VK. tylko giganty mogą tu cokolwiek zaproponować, znaczy oni już przejmują coraz więcej. Tak, tak. Dobra. O, to jakieś zbiorniki, nie? Z koniakiem pewnie, to kwint. Nagrywałeś tę stronę. Tam. Targowy centr, oczywiście szeryf Ostatni szeryf przed Mołdawią. przed Mołdawią. Łada sedan, bakłażan. Ładnie. No, dlatego mi się podoba polski, na przykład ły. Nie macie ły. No tak, wy mówicie na ładę jak? Ły. Lada. Lada. A my mówimy łada. Łada, tak, tak. No ja słyszałem, że kiedyś tam w Lwowie, gdzieś w tych okresach, że tak, też to l było, nawet w polskim języku. Tak. Przed wojną, tak? Tak, lwowski L. akcent, tak. Mhm. Powiedziałem, tak A? się mówiło, powiedziałem, Powiedziałem, Tak. zrobiłem. zrobiłem. Oni w ten sposób mówili. Możesz powiedzieć o... bo tak, niektórzy twierdzą, że tutaj, że tu w Naddniestrzu, no na Wikipedii można przeczytać, że tu w Naddniestrzu to tam broń można kupić nielegalnie, że narkotyki są przemycane, że jest bardzo niebezpiecznie. Możesz powiedzieć coś o tym? Co ty sądzisz na ten Zaraz ja temat? ci powiem zaraz ci. nie mamy coś takiego. Nie To jest, mamy. czyli można powiedzieć, że jest to, no nie chcę brzmieć tutaj jak jakiś taki No. antysystemowiec prorosyjski, no ale jest to jednak taka propaganda zachodnia na tej Wikipedii, taka poprawnościowo-polityczna, nie? No nie, to nie, może to nie jest propaganda, nie jest to polityczna propaganda, to jest dramat, żeby stworzyć, wiesz, że byłem w Naddniestrzu, byłem w takim niebezpiecznym kraju, bo to jest, wiesz, bo to ci twoją wartość No tak, ale to niech tak Zwiększa. będzie, dlatego że po pierwsze ty będziesz miał więcej turystów, a po drugie ja będę miał ciekawy materiał, nie? No tak. To możemy coś nagrać, że ja tutaj kupuję sobie własnego Kałasznikowa. Czekaj, bo to granica chyba, nie? Tak, no możesz to nagrywać zresztą Nie, sami. ja tylko nagram, że się zbliżamy do granicy. Sami. Po granicy będziemy kontynuować. Bliźniaczki też tak samo. Pas ziemi niczyj, jedziemy dalej. Co mogę powiedzieć tutaj ciekawego, że Czyli- pas ziemi niczyjej, ale wiesz, tam te wojska rosyjskie Gdzie? stoją już, to nie jest już Naddniestrze, tak? Ale wojsko tam stoi na tej niczyjnej ziemi. No właśnie o tych wojskach chciałem cię zapytać, zaraz o tym pogadamy. Już włączysz? Tak, nagrywaj. Semyon jest taki człowiek, który się zatrzyma tutaj, bo nikt to tak nie robi. Naprawdę? Ja Tak. też bym się zatrzymał. A? Ty bym też. Też bym się zatrzymał. No. Nie, u nas no ludzie już nic ci nie zrobią, nie mają mocy tej, żeby... Co ciekawe, to policja sprawdza dokumenty, no bo Mołdawia uznaje to za swoją część swojego państwa, więc nie dają tu żadnych pograniczników. Tak. I celnicy, prawda? Celnicy jednak sprawdzają. A czasami. No ale właśnie jeszcze a propos, od razu droga gorsza, bo jesteśmy w Mołdawii, więc trochę będzie trzęsło. Wiesz co, a propos tego wojska, bo ktoś mi mówił, nie pamiętam kto, ale ostatnio ktoś mi powiedział, że to nieprawda, że te wojska są rosyjskie. Powiedział, że ci ludzie są z Naddniestrza, dlatego że Naddniestrze nie ma możliwości przewiezienia tutaj wojskowych rosyjskich, bo w Kiszyniowie na lotnisku ich nie wpuszczą, jeżeli będą wojskowymi rosyjskimi. Ale wiesz, nie dlatego, że ich nie wpuszczam w Kiszyniowie, dlatego, że wielu ludzi u nas na Naddniestrzu mają rosyjskie obywatelstwo i po prostu to jest taniej No tak. zatrudnić kogoś z Naddniestrza. To jest zatrudnienie po prostu, to jest po prostu dają pracę ci. No tak, czyli- Dlatego, żeby po prostu stoją z tym z Kalasznikowem. Czyli de facto nie ma żadnego sensu, żeby Rosjanie z Rosji tu przyjeżdżali, skoro są tutaj ludzie z paszportami rosyjskimi. Ale jednocześnie... Ja ci mogę powiedzieć, że nie ma żadnego sensu, żeby oni tu stojali, bo W ogóle. w ogóle nie ma żadnego. Bo No ale wiesz, to są to mirotworcy. wszystko już się skończyło. Tam Mołdawia już idzie do swojego kierunku. Nie wiem, gdzie ona tam idzie, bo wiesz, to w Mołdawii są problemy, im do tego Naddniestrza już no nie, mają go w dupie te Naddniestrze po prostu. I te... A Naddniestrze idzie z Rosją. A Naddniestrze już tak, Naddniestrze już idzie nie z Rosją, a Naddniestrze już idzie z tej monopolii, która się stworzyło. Po telewizji mówią, że z Rosją, ale no to wszystko pieniądze, to wszystko biznes, tak. Ale ci de facto z rosyjskimi paszportami, oni nie są w rosyjskich mundurach, czy są w rosyjskich mundurach? Mirotworcy. Tak, no nie, no są tu rosyjskie, to rosyjskie, tak. A, rosyjskie Tak, mundury, tak. okej. Bo mamy rosyjskie wojska tutaj, 14 armia, ta armia, która jeszcze od czasów radzieckich tutaj była.
A w Rumunii byłeś? Nigdy. Nie pojadę. Do Rumunów nie pojedę. Nie, no żartuję oczywiście. O, Chciałbym to zwiedzić. a powiedz, jak jeszcze a propos już zupełnie innego tematu, czy w Polsce spotkałeś dużo ludzi, którzy mówili po rosyjsku? No spotkałem. Chodzi o Polaków? Tak. No nie, już młodzież nie mówi po prostu, ale no spotkałem niektórzy. Ale spotkałeś kogokolwiek, kto mówił naprawdę dobrze po rosyjsku? No ty mówisz dobrze po rosyjsku. No tak, ale Co chciałem powiedzieć? Czy starsi ludzie na przykład mówili dobrze po rosyjsku? Tacy jak ja, starsi. Nie. No to nada i zmień nic, no. Okej. Wojsko to wszystko zmieni. My do was przyjedziemy i zmienimy. Tak. Nie, no. Tak jak skazał этот Muszyna z Limana. Tak. My dla was сделали Страну сделали. No ludzie, może te starsi ludzie tego chcą, bo wiesz, Polacy to wszystko nasi. No tak. A jako nasi to muszą mówić po rosyjsku, bo musi być jakiś tam jeden język, który wszystkich trzyma. Ja myślę, że w ogóle jeżeli się ludziom spodoba ten wywiad, który opublikuję z tobą, to może zrobimy następny, bo być może ich ciekawi, co ty sądzisz o Polsce, jak byłeś w Polsce, jak ci się podoba, jakie Może są kiedyś twoje przyjadę opinie. tam do ciebie i tam coś nagramy. No ja bym z chęcią nagrał twoje wrażenie, dlatego że często gdy cię widzę w Polsce, to ty mówisz: wow, zobacz jakie to jest fajne, wow, zobacz jakie to jest fajne. A ludzie u nas już tego tak nie widzą, po prostu przywykli i wydaje im się, że my w dupie jesteśmy daleko tam Tak, za Niemcami i tak dalej, wiesz. A mi się to podoba, że patrzcie, taki w kierunek zachodni, bo u nas tego brakuje, u nas po prostu nie chcą nawet dobrych rzeczy. Ja nie mówię, nie chodzi o tych, wszystko tam po prostu, No, ale rozumiem. dobrych, rozwiniętych rzeczy po prostu wziąć. No bo jesteście... Estetykę, bo na przykład estetyka nie ma u nas estetyki w ogóle. No jest taka swoja własna, taka babuszkińska. No bo chodzi właśnie o to, że wy jesteście w innym kręgu przyciągania cywilizacyjnego, po prostu, chociażby litery, prawda? No Ukraina tak. też, bo ty na przykład mówisz, że Ukraińcy to też ruskie ludzi, prawda? No nie wiem, czy to... No to trochę kontrowersyjne Tak, stwierdzenie, ale chodzi mi o prawosławny kościół, o litery, no to jednak jest podobny kręg Bo kulturowy. u nas, wiesz, się różni, tak? Ruski i Rosjanin. Rosjanie to mieszkańcy Rosji, Ruski to coś więcej. Ja teraz brzmi jako rosyjski patriota, ale to nie jest tak. Bo po prostu mi się tak wydaje, że to jest jeden... Nie różni się ten naród. A ruskie ludzi to nie są ci, którzy mówią po rosyjsku po prostu? No tak, no można tak powiedzieć, ale Ukraińcy tak nie myślą, bo Białorusi też tak nie myślą, to jest, wiesz, taki kontrowersyjny... No że- dobra, to tego nie umieścimy. Nie wiem, tak, bo ludzie... Tak, bo zaraz Ukraińcy ludziom się to wkurzą, jak to będą się to nie oglądać. spodoba. No nie, co chciałbym powiedzieć, że po prostu wszystko to nasz taki mentalitet się zaczyna z Lwowa. Ten estetyka nasza się zaczyna z Lwowa, bo te rzeczy, które mam tutaj, to się zaczyna z Lwowa. Czyli krótko mówiąc, jak wjeżdżasz z Polski, tak? To się wtedy, mówisz, zaczyna inny trochę... To wtedy się zaczyna to ci ludzie, których rozumiem po prostu ich podejście do życia, rozumiem ich mentalitet, wiesz. To tak samo jak u ciebie, że mówisz, że chciałbym wyjechać z Polski i chciałbym być daleko od tych ludzi, których rozumiem po prostu. No tak, czasami męczy mnie to nasze narzekanie, chamstwo, że ktoś przy tobie przeklina głośno, No wasze mając w chamstwo dupie od twoją naszego się przestrzeń. Wasze chamstwo od naszego się różni. U nas takie chamstwo, wiesz, tak wprost ci powiedzą, że jesteś głupi, że jesteś, no nie wiem, no nawet kolejki, to można popatrzeć, nawet kolejki. Jedziesz do Rzeszowa, tam już inna sprawa, już ludzie stoją w jedną kolejce, a w Lwowie to jest tłum ludzi po prostu, tego małego okna, tam gdzie pani sprzeda bilety. No tak, Wszyscy walczą, coś tam robią, krzyczą. U nas wielu tych dzieci nie są zadowolone życiem. Matki, które biją po prostu. Ja widzę to z własnymi oczami. Że No ja nie widziałem tego za dużo, ale... Tego ty nie widziałem, na przykład u mnie nawet turyści przyjechali teraz i oni parada była, że wszyscy ludzie wyszli do miasta. I oni mówią, dlaczego u was tak wielu ludzi biją swoich dzieci? Ja mówię, no taka kultura jest. No, może ty tego nie zauważyłeś? Nie, no widziałem jedną taką sytuację, natomiast no tak, jest bardziej konserwatywny. No za tydzień jedna sytuacja, społeczeństwo. to już wystarczy, a u nas, ja to widzę całe życie, że... No u nas takie prawo jest, że za to by mogło mieć problemy
kobieta, gdyby uderzyła w twarz na przykład publicznie dziecko, No mi się prawdopodobnie. wydaje, że nawet nie reguły u was decydują, u was tak trochę Aha, ludzie może po już, prostu już tak tego jest przyjęte. rozumieją, tak, Tak. że no z tego nie ma. U nas taki autorytaryzm w każdą rodzinie. No jesteśmy w różnych kręgach kulturowych i właśnie tak jak... To jest też związane z religią bardzo. Ja widziałem gdzieś badania, które pokazywały, Prawosławie, tak, że masz rację. prawosławie łączy się, Masz no, na rację. przykład bardziej konserwatywne jest pod względem rodzinnym. Kobieta to kobieta, facet to facet, w ogóle o jakichś gejach to nie ma co mówić. Kobieta wygląda ładnie, no tak kobieco bardzo, ubiera się, dba o siebie. Natomiast jeszcze tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, ale z kolei wskaźniki korupcji są o wiele wyższe w prawosławnym kręgu kulturowym. Masz rację, tak, Tam, tak. gdzie prawosławie jest Tak, jasne. dominującą religią. I to jest charakterystyczne. Nawet w Grecji, wszędzie tam, gdzie prawosławie dominuje, tam no, według badań wynika, że korupcja jest większa. Ale nawet ten Związek Radziecki bardzo się nie różni od tego prawosławie było zakazane, tak, ale tam cały mentalitet ten nie bardzo się nie różni z tego, że prawosławia mówi. Prawosławie. No tak. Jesteśmy już w Mołdawii. Mołdawia dla ciebie to nie jest jak zagranica, nie? To jest podobny bardzo. Cała wschodnia Europa, ale chodzi o wschodnią Europę nie, wiesz, nie dla turystów. Wschodnia Europa się zaczyna od Polski. Dla mnie wschodnia Europa się zaczyna od tego Związku Radzieckich państw. Białoruś, Ukraina. Cała ta wschodnia Europa dla mnie się nie różni po prostu. Nie wiem, ludzie mogą ze mną, wiesz, się nie zgadzać, ale dla mnie to się nie różni. No ja powiedziałem na początku, że ty jesteś największym fanem Polski, także Nie myślę, dlatego. że ambasadorem powinieneś Nie. zostać w Naddniestrzu I od dlatego ambasady. ja nie mówię, że Polska nie jest. Nie, no nie. Ja teraz chodzi o wschodniej Europie. A, rozumiem. To bardzo się nie różni. Nie różni się. Ja ci tylko radzę, już ci o tym mówiłem, żebyś nie jechał dalej na zachód od Polski, bo jak zobaczysz jak jest na zachodzie, to może ci się bardziej spodobać. Może, ale dla mnie się wydaje, że to będzie po prostu, no może to trochę więcej rozwinięte, ale nie. Nie będzie takiego szoku. I drogi, tak, drogi. No tak, tam jest droga. Nie będzie takiego szoku, bo Polska już jest w kierunku takim łacińskim, takim wpływu kulturowego, takiego łacińskiego. Czy Naddniestrze jest bezpiecznym państwem, Bardzo powiedzmy? bezpieczny, tak, bardzo bezpieczny. Nie zamykam drzwi. Ludzie to robią, ludzie mają duże, wielkie bramy, ale to jest taki... Nie muszą tego już Prywyczka robić. taka po prostu. Tak, prywyczka. Przyzwyczaili się do tego i po prostu no nie muszą tego już robić, bo jest tam zero crime. Jest bezpiecznie jak w każdym takim kraju, no dosyć takim, no, można powiedzieć, milicyjnym. Chociaż nie jest takie Naddniestrze, No. nie widać wszędzie milicji, prawda? Nie Oni nie widać. ingerują, nie ingerują w życie Nie ludzi. widać, ale dobrze działają. No, nie mamy, pijaków mamy, no to wszędzie. Ale kiedyś, na przykład w latach 90. nie było specjalnie bezpiecznie, co? Nie było, nie było, dlatego w ludziach jeszcze to zostało, że nie jest bezpieczne u nas. Bo wtedy tworzyła się podobnie jak w Rosji, zresztą podobnie też jak w Polsce, Tak samo, tak. brutalnie oligarchia. Oni ze sobą walczyli, no i wtedy ginęli ludzie po prostu. Prywatyzacja wtedy była, tak. Wtedy te potyczki były dosyć brutalne i no nawet niektórzy twierdzą, że właściciel szeryfa, no ja tak słyszałem, nie od ciebie akurat, ale od kogoś, że właściciel szeryfa to też tam w brutalny sposób dochodził do swojego biznesu. No, Tak. no takie były czasy. Nawet ja mogę powiedzieć, że tak było, ale to było w brutalny sposób, ale był on przeciwko tych złych ludzi, tych złych... No tak, tak. Nawet ta nazwa szeryf jest tutaj na miejscu, dlatego że Tak. on był takim no trochę złym policjantem, który zrobił porządek z bandytami, nie? Tak, on zrobił. W sposób też pewnie bandycki. No. Tak. Co się mówi o Zachodzie, w ruskim mirie, czyli tak, w Rosji, w telewizji, w Naddniestrzu, co mówią ludzie, no że Zachód jest jaki? To mi się tak wydaje, że ten media, tak rosyjska media, putinowska, tak robi, że to jest tak samo jak w radzieckich czasach, że to jest zgniły Zachód, że to już, ten Zachód to już jego nie ma. Za 10 lat Rosja będzie rządzić całym światem. Ale co najbardziej krytykują tak konkretnie na Zachodzie? To są sprawy pewnie światopoglądowe, prawda? Oni bardzo znają naszą psychologię i znają jakie triggery mają, że po prostu, Aha. że Jak nastraszyć? wolność, bo ludzie u nas nie lubią, kiedy dają drugim ludziom wolność, bo u nas ludzie, dlatego mówię, no to jest moje podejście, że Twoja teoria. to moja teoria, że u nas ludzie są
przeciwko siebie. Ruski nie lubi ruskiego. Nie lubi po prostu, nienawidzę go bardzo. No wiesz, to u nas Polacy też mówią, że my Polacy siebie wzajemnie nienawidzimy. Nienawidzimy. I na przykład kiedy ktoś mówi o wolności, że no dajemy temu państwu wolność. U nas tego nie lubią, bo u nas ludzie nie lubią sami, wiesz. No ale o jakiej siebie. wolności mówisz, gdy mówisz o Zachodzie? Wolności jednostki? Wolność człowieka? Po prostu? Wolność człowieka, prawa człowieka, bo prawa człowieka u nas ludzie większość ludzi po prostu nie wierzy, że to jest, że to istnieje po prostu. Nie, no, kiedy mówię o prawach człowieka, oni nigdy tych praw nie ma. Człowieka nie ma praw, nigdy nie było. I nie będzie. Nie będzie też, tak. A opowiedz a propos praw człowieka o organizacjach pozarządowych, jak jest w Rosji i jak u was było nawet A u nas teoretycznie... chcieli to zrobić, tak, u nas wcześniej chcieli, bo ja byłem związany z tym, no byłem tam kiedyś tam wolontariuszem z muzykami, coś tam robiłem, koncerty wspólne z Kiszyniow, z mołdawskimi, naddniestrzańskimi, robiliśmy wspólne koncerty rock music. W Rosji jest tak, że jeżeli masz pieniądze na swoje organizacje pozarządowe, na przykład z zachodu, ale z innych krajów, to musisz dodać do swojej organizacji, do nazwy swojej organizacji, że to jest inostranny agent. To po prostu. Zagraniczny agent po polsku. Zagraniczny agent. Czyli jeżeli mówisz, że no powiedzmy, że organizacja pozarządowa nazywa się Football Association, to dodajesz zagraniczny agent Football Association. Zagraniczny agent Football Association. Ale to dla naszych ludzi to wiesz, to brzmi jako... To od razu już agent. Tak. I u was w Naddniestrzu też to chcieli zrobić, prawda? Żeby dodawać zagraniczny agent przed nazwą, ale dogadaliście się, były negocjacje, mówiłeś? Byli. Ze wszystkimi, u nas wielu zarejestrowanych tych pozarządowych organizacji, jeśli to by było negocjacje, to zrezygnowali tutaj. No, czyli jednak to jest fajnie, bo tutaj jest taki czasowo. lokalny rząd, no, który jednak ma swoją suwerenność, to nie jest Rosja i możecie sobie ustalić, jak wam się podoba. No my w takiej lokalizacji się znajdziemy, że po prostu u nas nawet państwo korzysta z tych pieniędzy zachodnich, tak samo. No tak, bo jesteście między Zachodem i Wschodem. No dobry, tak, że u nas mówią, że Rosja, ale tam, wiesz, gdzieś tam tajemnice biorą te Po cichu. Szkoda, że mi nie pokazałeś tego miejsca, gdzie było tak ukryte, że przez Unię Europejską, nie? Zrobili szpital u nas, zrobili remont szpitala. Dobrze wygląda teraz, tam wszystko dobrze wygląda wewnętrznie, ze środka też tak samo, ale znalazłem gdzieś tam obok tego szpitala, że jest napisane, że to jest Unia Europejska. Że finansowane przez Unię Europejską, ale niespecjalnie wyeksponowane, tak? Tak, ale to ukryte jest, gdzieś tam poza tym. Co jeszcze o Zachodzie mówią? Tolerancja dla gejów to jest temat tabu tutaj, to w ogóle nie ma takiej możliwości, prawda? Żeby geje mogli się przyznać, że mieszkają razem. Ogólna tolerancja, bo no, u nas ludzie na przykład tolerują, ale jak słyszą tego słowa tolerancja, u nas ludzie tolerują innych, nie chodzi tu o gejów, tolerują na przykład, no Gagauzy przyjeżdżają, Mołdawianie, tam to u nas wielu krajowych. Nie jest tak, że w Naddniestrze dla ruskich, wiesz, nie ma nacjonalizmu takiego, że tylko ruski i wszystko. Tolerują, ale to słowo tolerancja jest im tak obrzydzone, już kojarzone z Zachodem, że oni nie cierpią tego słowa. Nie cierpią po prostu tego słowa, tak. Tolerancja? No. Nie jestem tolerantny.